Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szok. Deflacja już dociera do Europy. Wow, to jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do bezpłatnego kursu online dostępnego tam na dole w opisie i w komentarzu, poświęconemu temu, jak inwestować na giełdzie. Andrzej Stefaniak. Szok. Deflacja już dociera do Europy. Wow! Drodzy Państwo, jak widzimy na pierwszym wykresie, teraz to, co powoduje główny wpływ i na inflację producencką w Europie i generalnie na inflację, jest cena gazu i ta cena gazu determinuje teraz to, co się będzie wkrótce działo na inflacji, w tym wypadku w ujęciu inflacji producenckiej. Jak widzimy, za każdym razem, kiedy miesiąc do miesiąca cena gazu spada, wywołuje to tendencję ku temu, żeby inflacja zamierała, żeby procesy dezinflacyjne w Europie się zwielokrotniały, się nasilały i tak właśnie teraz jest. I drodzy Państwo, dzisiaj poznaliśmy pierwsze dane za marzec, dane dla kraju europejskiego, gdzie poznaliśmy deflację. Deflację, drodzy Państwo, nie tylko dezinflację, ale nawet deflację inflacji producenckiej. I tym pierwszym krajem jest Hiszpania. I to właśnie w Hiszpanii w marcu inflacja producencka zanotowała wynik minus 1%. I to widać bardzo dokładnie na tym wykresie, jak bardzo teraz ta inflacja producencka z inflacji zmieniła się w deflację, a mając na uwadze że szczyt tego wpływu efektu bazy wynikającego z zachowania cen surowców będzie dopiero w sierpniu, we wrześniu, to można się spodziewać, że jeszcze przez pół roku będziemy świadkami pogłębiania tego procesu deflacyjnego dla Hiszpanii, prawdopodobnie także dla bardzo wielu innych krajów europejskich, więc przed nami okres deflacyjny, nie tylko dezinflacyjny, ale nawet deflacyjny na inflacji producenckiej. To bardzo, bardzo ładnie widać. Kolejny kraj z Unii Europejskiej, który dzisiaj z którego pojawiły się dane o inflacji producenckiej, to była Szwecja. I tutaj także obserwujemy to samo zjawisko, gdzie obserwujemy na całym świecie, zwłaszcza tutaj w Europie, gdzie inflacja producencka w marcu bardzo silnie tąpnęła. Krach i na inflacji jest tutaj słowem jednoznacznie bardzo dobrze określającym to, co się dzieje, ale w Szwecji inflacja wynosi 3,5%, ale także bardzo dynamicznie spada i prawdopodobnie, jeżeli taka tendencja będzie zachowana, to za kwiecień, za maj, tutaj także w Szwecji będziemy mieć do czynienia z deflacją, nie tylko dezinflacją, ale deflacją inflacji producenckiej. I to jest bardzo dobra wiadomość także dla naszego kraju, bo wiemy, że te procesy docierają także do Polski i jest bardzo, ale coraz bardziej prawdopodobne, że możemy otrzeć się o procesy deflacyjne także w Polsce na inflacji producenckiej, jeżeli te tendencje będą się po prostu zazębiały, będą kontynuowane i będą wpływały coraz bardziej na zjawiska gospodarcze na starym kontynencie, więc należy się cieszyć, ponieważ deflacja już dociera do Europy i to jest naprawdę szok, ponieważ kto by się spodziewał, że będziemy mówić już pod koniec nawet pierwszego kwartału w Europie o deflacji, kiedy tutaj w przestrzeni medialnej jeszcze dominuje narracja o inflacji. Jak wiemy, ta zmiana w percepcji społecznej mechanizmów, które docierają z gospodarki, to jest około kilka miesięcy, więc prawdopodobnie mechanizmy deflacyjne dotrą do wiadomości publicznej i ludzie zaczną to odczuwać właśnie za około pół roku, za parę miesięcy i to zjawisko dotrze do percepcji zwykłego Kowalskiego czy też innego obywatela innego kraju. Warto być po prostu tego świadomym, że my teraz opisujemy zjawiska, które teraz na naszych oczach się dzieją, a które dopiero zaczną być odczuwane przez szerokie masy społeczne za dopiero parę miesięcy. Kolejna bardzo ważna ciekawostka. Okazuje się, że dzisiaj, teraz ten dział będzie poświęcony rynkom walutowym, okazuje się, że para frank do jena japońskiego osiąga nowe 40-letnie maksima. Jeszcze nigdy od 40 lat, od początku lat 80. nie było tak wysokich poziomów pary frank do jena japońskiego, ale kiedy zobaczymy, jak zachowuje się para euro do franka szwajcarskiego, ta główna waluta z frankiem szwajcarskim, tutaj także widać presję na franka szwajcarskiego, ale
ona jest ograniczona, ta tendencja jest tylko lekko widoczna, natomiast kiedy zobaczymy, jak rynek opcji się pozycjonuje, czyli te słynne wykresy 3D uśmiechów opcyjnych, to tutaj jednoznacznie widać, że rynek nastawia się i myśli, zabezpiecza się przed tym, żeby się frank szwajcarski dalej umacniał i to odchylenie na uśmiechach opcyjnych ku frankowi szwajcarskiemu jest bardzo, bardzo dobrze widoczne. Ale dla nas tutaj bardzo istotne jest to, co się dzieje na franku do złotego. I w tym wypadku widzimy konsolidację, co prawda zostały przełamane wszystkie średnie kroczące i występuje zjawisko bardzo podobne do tego, które miało miejsce w latach 2016, 17, 18 czyli parę lat temu także była taka bardzo podobna sytuacja, kiedy naruszaliśmy tą wiązankę średnich kroczących, ale w tym wypadku wsparcia, czyli minima, które były wtedy tworzone, nie zostały pokonane. Więc teraz, mając na uwadze także przebieg, bardzo bliski przebieg wieloletnich linii trendów wzrostowych, które także są już bardzo blisko, wygląda na to, że cała strefa wsparcia 4,57 do 4,63 jest teraz newralgiczna i bardzo, bardzo kluczowa i z każdym miesiącem będzie się ona zmniejszała, co będzie oznaczało, że za parę miesięcy nawet przebicie poziomu 4,60 będzie sygnalizowało, że mamy do czynienia z aprecjacją, następną falą kupna polskiego złotego i że w takiej sytuacji nawet para frank do złotego może tutaj pokazywać nam na tendencję spadkową. Ja osobiście spodziewam się, że właśnie tak będzie, ponieważ wraz ze wzrostami euro, dolara, na rynki emerging market, czyli na rynek krajowej waluty płynie kapitał i prędzej czy później on także dotrze do pary frank do złotego, więc złamanie w tym wypadku na chwilę obecną poziomu 4,57, ale za parę miesięcy może być to już poziom 4,60. Złamanie tego poziomu byłoby zwiastunem odwrócenia się ostatecznego długoterminowego trendu na tej parze, na długoterminowy trend umocnienia krajowej waluty, a to byłoby bardzo korzystne dla tych wszystkich, którzy mają oczywiście kredyty hipoteczne we franku szwajcarskim. Jak wyglądają uśmiechy opcyjne? I tutaj także widać, że presja na rzecz franka szwajcarskiego, bądź też presja na to, żeby się zabezpieczyć przed wzrostem franka szwajcarskiego jest zdecydowana, przeogromna i to pomimo tego, że jak wiemy punkty swapowe ewidentnie działają na korzyść złotego w przypadku pary frank do złotego. I teraz inne ważne waluty, czyli ten euro-dolar, główny winowajca i sprawca tego, że złoty się umacnia. Na razie trwa konsolidacja, no i ja osobiście zaczynam się spodziewać, że taka konsolidacja potrwa nie tylko do końca tego miesiąca, ale także do Fedu. W przyszłym tygodniu mamy Fed i ta decyzja będzie kluczowa dla amerykańskiego dolara. Rynek naprawdę nastawia się na to, że decyzja może dać nam sygnał do tego, że nie będzie więcej podwyżek stóp procentowych, a to byłby czynnik, który by naprawdę zachęcił do tego, żeby rozpocząć następną falę wzrostową euro-dolara. Dla mnie to jest na chwilę obecną scenariusz bazowy, daje mu około 60% prawdopodobieństwa realizacji, że za około 2 tygodnie będziemy wyżej na euro-dolarze niż jest teraz, no ale zobaczymy, jak faktycznie to będzie. Natomiast rynek opcyjny dla kabla faworyzuje scenariusze prowzrostowe i widać tutaj ta strategia risk reversal bardzo ładnie pokazuje, że popyt kieruje nas ku scenariuszom prowzrostowym niż prospadkowym. I dzisiejsza sesja przynosi nam następną falę zakupów amerykańskich obligacji. Te rentowności zaczynają zbliżać się znowu do poziomu 3,40. Na wykresie widać konsolidację, gdzie jest bardzo ładnie zarysowana górna krawędź konsolidacji i dolna krawędź. To po prostu czekamy teraz na to, co się wydarzy, a przyszły tydzień, czyli Fed, naprawdę będzie miał potencjał, żeby i na obligacjach amerykańskich wywołać bardzo dużą zmienność i naprawdę warto wtedy patrzeć na to, co się wydarzy na rynku amerykańskich obligacji. No i jak teraz przechodzimy do kolejnych ważnych tematów, zachęcam do specjalnego raportu, do 2 specjalnych raportów, które są tam podlinkowane w opisie i także w komentarzu dotyczącym tego, jak inwestować na giełdzie. Ten kurs online bezpłatny jest dostępny dla każdego. Zachęcam do tego, żeby się po prostu zaznajomić, zwłaszcza tych początkujących, żeby zaczęli nabierać ogłady, jeżeli chodzi o rynkowe terminy. No i drugi raport o tym, czy rynki azjatyckie stają przed wzrostami, czy te wzrosty na eurodolarze także będą faworyzowały scenariusze wzrostowe na bardzo wielu rynkach azjatyckich. Warto się z tymi materiałami, z tymi 2 raportami zaznajomić. One są tam podlinkowane w opisie i także w komentarzu. I teraz dotarłem do bardzo ciekawego raportu, ponieważ na rynku trwa także obserwacja tego, co się może wydarzyć na stopach procentowych, ale także tematem jest
sufit długu w Stanach Zjednoczonych. No i w pierwszej kolejności widzimy, jaki jest wpływ podwyżek stóp procentowych na stopę procentową, w tym wypadku dla Wielkiej Brytanii na stopę stałą i tą zmienną. Pierwszy wykres to bardzo ładnie pokazuje, ale teraz osłabienie gospodarcze, które wynika z podwyżek stóp procentowych, ma także wpływ na pobory, na to, jakie są przychody z podatków w Stanach Zjednoczonych. I na tym pierwszym wykresie widać, że względem średniej obecne pobory, przychody podatkowe w Stanach Zjednoczonych są aż o 25% mniejsze. I czy to może być jakiś zwiastun tego, co się wkrótce wydarzy, czy będzie to także sygnał ku temu, żeby w jakiś sposób to dyskontować? To jest bardzo ciekawa informacja, że aż tak bardzo mniejsze są teraz przypływy z podatków w Stanach Zjednoczonych niż mówi nam to średnia, a za każdym razem, kiedy tak było, oznaczało to, że gospodarka amerykańska wchodzi w recesję, bardzo mocne spowolnienie gospodarcze. Oczywiście pogarszają się także warunki finansowe dla przedsiębiorstw, warto być także tego świadomym, a to wszystko dzieje się właśnie w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z sufitem długu, czyli tak zwany debt ceiling. On jest teraz przez rynek rozpatrywany, co się może wydarzyć, ale paradoksalnie ta sytuacja, czyli aktywność Fedu i te zjawisko, jakim jest sufit długu, zwiększają prawdopodobieństwo, że Fed będzie skłonny ku obniżkom stóp procentowych i moim zdaniem rzeczywiście tak się stanie i będzie to także jeden z tych koronnych argumentów za tym, żeby jednak obniżać stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, a nie je utrzymywać na podwyższonych poziomach przez dłuższy czas. Indeksy giełdowe na razie się spokojnie konsolidują, nie widać tutaj żadnego negatywnego wpływu. Dzisiaj nie ma większych, ważniejszych danych makroekonomicznych, poza tymi z godziny 16, ale moim zdaniem rynek przywiązuje zdecydowanie większą wagę do wyników teraz spółek niż do tych danych makroekonomicznych, więc tutaj w tym wypadku utrzymanie nad poziomem 4100 punktów na indeksie Standard & Poor's cały czas jednak faworyzuje scenariusze prowzrostowe. Myślę, że warto o tym pamiętać. Na indeksie DAX jest bardzo podobnie, w tym wypadku wsparcie to jest poziom 15 700 punktów. Widzimy, jakie są prognozy docelowe na koniec tego roku dla indeksu Eurostoxx i w tym wypadku widzimy, gdzie jesteśmy względem tych prognoz. Wczoraj pokazywałem zysk na akcje dla indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych, dla indeksu Standard & Poor's. Dzisiaj dla indeksu Eurostoxx widzimy, jakie są tutaj zmiany w tych oczekiwanych wynikach zysku na akcje. No i drodzy Państwo, to co może być bardzo interesujące, to taka rosnąca na naszych oczach rozbieżność w zachowaniach giełd papierów wartościowych. Giełda w Chinach spada i to mocno, a przeważają spółki technologiczne, a rynek zaczyna się już na tym koncentrować. Natomiast spółki w Japonii idą w górę i ta rozbieżność na kontynencie azjatyckim jest coraz większa i ten wykres bardzo ładnie to pokazuje. Czy tak będzie, czy to będzie trwało, czy coś rynek dyskontuje, czego jeszcze nie wiemy, w serwisach informacyjnych się nie pokazało. Będziemy to bardzo ściśle monitorować, ale widać, że dzisiaj na przykład także widać dość dużą odporność warszawskiej giełdy papierów wartościowych na te informacje płynące i te zachowania giełd papierów wartościowych w Chinach, a co sprawia, że być może będziemy pomijać, ignorować te informacje płynące i zachowania rynków w Chinach. Widzimy, że premia za ryzyko dla Włoch jest już pod kontrolą. Tutaj nic na razie nowego, negatywnego nie widać, więc nie widać tutaj ryzyka, który mógłby być generowany na chwilę obecną, a to sprzyja temu, żeby te euro było jednak cały czas skupowane i żeby presja na dalsze wzrosty trwała. Rynek surowcowy to złoto, które bardzo lubi, kiedy amerykański dolar się osłabia, a rentowności spadają, więc moim zdaniem rynek będzie cały czas przylepiony do poziomu $2000 i w przyszłym tygodniu się dowiemy po decyzji Fedu, gdzie tak naprawdę pójdziemy i myślę, że dopiero za tydzień w piątek, pod koniec tego tygodnia jest większa szansa na to, żeby obserwować jakiś mocniejszy ruch na cenie złota. Natomiast pokazał się także bardzo ciekawy wskaźnik, jak złoto jest powiązane, jak zachowuje się względem ropy naftowej i za każdym razem, kiedy występuje recesja, to złoto jest mocniej kupowane niż srebro
i w takiej sytuacji ten wskaźnik bardzo dynamicznie idzie w górę i za każdym razem, kiedy ten wskaźnik się podnosi, to występuje nastawienie na spowolnienie gospodarcze, recesję i właśnie teraz tak się dzieje, więc to jest kolejny taki argument ku temu, żeby myśleć o tym, że naprawdę w Stanach Zjednoczonych teraz zaczyna się, bądź też już trwa recesja w gospodarce. Rynek miedzi zachowuje się najsłabiej. Jeżeli indeksy giełdowe utrzymują się przy oporach, to naprawdę bazując na tym, co się dzieje na miedzi, można by spodziewać się dzisiaj mocnych spadków, ale na razie rynek to ignoruje, więc prawdopodobnie główny wpływ na cenę miedzi ma to zachowanie giełdy w Chinach i ta słabość chińskiego rynku kapitałowego. Zobaczymy, czy rzeczywiście tak się stanie. No i słabość także widać na Bitcoinie. Na razie generalnie jest stabilizacja, ale zatrzymujemy się nad tym następnym wsparciem i gdyby się udało go pokonać, to następny jest głęboko poniżej $1000 niżej, czyli poziomy $26,000, gdzie mamy, przypominam, średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym o ogromnym, naprawdę bardzo dużym znaczeniu. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak. No i na koniec rynki Emerging Markets. Pierwszy wykres pokazuje, jak zachowują się waluty Emerging Markets w tym roku względem amerykańskiego dolara i jednoznacznie widać osłabienie amerykańskiego dolara wywołuje presję na to, żeby kupować waluty między innymi takie jak złoty. Złoty dzisiaj pokazuje następny dzień, podczas którego aprecjacja występuje. To jest dobra wiadomość. Spychane są pary związane z walutami coraz niżej. Złoty pokazuje napływ inwestorów zagranicznych do naszego kraju, a oczywiście są one, te kapitały, lokowane przede wszystkim w polskich obligacjach i część także w akcjach, ale przede wszystkim w polskich obligacjach. Następny wykres pokazuje polską premię za ryzyko, liczoną troszeczkę odmiennie od tych modeli, które wczoraj pokazywałem, i te polskie obligacje, które naprawdę zbliżają się już do swoich wsparć i moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że będziemy je łamać. A przypomnę, w piątek mamy super ważny raport o inflacji w naszym kraju. Raport ten może sprawić, że będziemy świadkami gigantycznej zmienności na polskich aktywach. I jeżeli rynek naprawdę będzie miał następne potwierdzenie, że procesy dezinflacyjne docierają i trwają także w polskiej gospodarce, to będzie to wyśmienity pretekst do tego, żeby złamać te wsparcia na polskich obligacjach, rozpocząć następną falę hossy na polskich papierach i myślę, że jest to scenariusz bazowy, daje mu około 70% prawdopodobieństwa realizacji w następnych tygodniach, a indeksy giełdowe, jak widzimy, pokazują swoją siłę, ale generalnie jeżeli popatrzymy na rynki Emerging Markets, to spółki value zachowują się lepiej niż spółki growth. Ten wykres w tle ładnie to pokazuje, a jeżeli za każdym razem utrzymujemy się nad poziomem 1900 punktów na indeksie WIG20, to otwierają się perspektywy do tego, żeby zaatakować ostatnie maksima, zaatakować poziom 2000 punktów, a widzimy, że ta konsolidacja, która teraz trwa, takie zatrzymanie, korekta boczna, chłodzi wskaźniki, oddala perspektywę oporów, ten kanał wzrostowy na wykresie się podwyższa i będzie z każdym dniem bardziej wzmacniać znaczenie oporów w okolicach styczniowych maksimów i tego psychologicznego poziomu 2000 punktów plus średniej 200-sesyjnej, więc naprawdę przed rynkiem moim zdaniem jeszcze jeden taki mocny impuls, a dopiero wtedy się okaże, co dalej. Czy przebijamy opory, czy też ruszamy do jakiejś większej korekty spadkowej. Kluczem będzie moim zdaniem zachowanie amerykańskiego dolara po Fedzie, no ale to jest pieśń przyszłości, będziemy w przyszłym tygodniu się będziemy o tym rozmyślać. Drodzy Państwo, jeszcze raz w tym miejscu zachęcam do specjalnych materiałów, które są podlinkowane tam w opisie, w komentarzu, o tym, jak inwestować na giełdzie, taki darmowy e-book, takie szkolenie, kurs online i materiał poświęcony temu, czy Azja staje przed szansą na wzrosty. Warto się także z tymi materiałami zaznajomić, żeby poszerzać swoją wiedzę. Przypominam, one są podlinkowane tam na dole, w komentarzu i w opisie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, widzimy się i słyszymy dzisiaj o godzinie 18 na naszym następnym spotkaniu Q&A, czyli pytania i odpowiedzi, a w zwyczajnym materiale jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i życzę dzisiaj dużej dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.